Ładuje się maszyna. 1,2 kW. Taką moc pobiera gniazdka. Mało. 18 godzin. Ale dzisiaj przyjemny dzień. 275 km najlepszym asfaltem, jaki widziałem w Afryce do tej pory. Droga biegła przez naszą część, przez puszczę zieloną, barwną. Fajna trasa. W kontraście do tej drogi wczoraj. Nazywam się Arkady Paweł Fidler. Dalekie samochodowe wyprawy są moją pasją i pracą jednocześnie. Tym razem jako pierwszy człowiek na świecie próbuję przejechać przez Afrykę samochodem elektrycznym. Po ciężkiej przeprawie przez Demokratyczną Republikę Konga i Kongo-Brazzaville odpoczywam, jadąc gładkim asfaltem przez Gabon. Powoli zbliżam się do Rubnika. Wszystko zadziałało. Piękna trasa. Puszcza. Znowu. Wydaje się, jakby Gabon to był całą wielką puszczą. Ale to jest ciekawostka, bo to jest kraj, którego powierzchnia, 11% powierzchni to jest park narodowy. Taka ciekawostka. Drugi dzień w Gabonie kończy pokaz tutejszego mantralu. Tancerz w klapkach zdecydowanie wygrywa. Po przejechaniu ponad 6000 elektrycznych kilometrów w Afryce i 34 dniach codziennej jazdy docieram do Równika. Pierwszy elektryczny samochód, chyba, tak mi się zdaje w każdym razie, który przekroczył Równik, to oto ta maszyna. Mam oczywiście na myśli Równik w Afryce. Okay, działa, wszystko działa. Jestem w miasteczku Micik, something like that. Coś takiego i jutro w stronę Kamerunu. Wszystko działa. Pięknie. Szczęśliwie naładował się samochód. No, jestem w Gabonie, to już nie wiem, trzeci dzień w Gabonie, czwarty w miejscowości Micik. Zbliżam się do granicy z Kamerunem. Przez Gabon mi się bardzo dobrze jedzie. Asfalt w miarę dobry, najlepszy właściwie, jaki spotkałem. Wszędzie jest prąd, wszędzie idą kable energetyczne. Dobra infrastruktura.
Nieźle się jedzie elektrykiem przez Gabon. Bardzo miło i przyjemnie. Piątego dnia odjazdu do Gabonu i przejechaniu 900 km docieram do granicy z Kamerunem. No dobra, już na dobre w Kamerunie. Karnet podbity. Wszystkie punkty kontrolne zaliczone. Jedziemy. Z tym prądem w Kamerunie to nie jest tak wesoło jak w Gabonie. Ta sieć elektryczna wydaje się uboższa. Tutejsze drogi też nie przypominają gładkiego gabońskiego asfaltu. Jadę do Jaundy, stolicy Kamerunu. Tam planuję kilkudniowy odpoczynek. Jesteśmy w Kamerunie, w Jaundę, u księdza Dariusza Godawy i ładujemy tu samochód. Pierwszy elektryczny samochód u księdza. Jak mi się zdaje. Pierwszy widzę w ogóle. Pierwszy widzi. No to jest właśnie to, co się stało jadąc przez Kongo i Gabon. W okolicach tam przekraczyliśmy granicę. Cała ta osłona się podziurawiła, odpadła i trzyma się na trytytkach. No i chciałbym to jakoś lepiej przyczepić. Taki jest mój plan. 3-dniowa przerwa w Jaundę, w sierocińcu prowadzonym przez księdza Godawę, to dobry moment na drobne naprawy i regenerację moich osobistych baterii. W przyjacielskiej atmosferze, wśród uśmiechów, kilkudziesięciu znajdujących tu schronienie i szansę na lepszą przyszłość dzieciaków. Przede mną ponad 700 km do granicy z Nigerią i pełen miks przeróżnych kameruńskich dróg, zielonych pustkowi, mniejszych i większych miasteczek oraz różnej jakości gniazdek elektrycznych. No na tych dziurach kurczę pod górę 1800 metrów już ponad. Zużycie gigantyczne, 17 kWh na 100 km. To tak jak na tej trasie tam trudnej w Kongo i Gabonu. Zasięg kurczę spadł do 140 km. O co tutaj biega? Się sprawdzę paszporty. Taki czerwony. Hej. Nie, koniec. Pacjentka. Dużo wojska tutaj. Ci anglofonii to jednak się trochę tutaj. Jest taka strefa Kamerunu, gdzie mówi się po angielsku. Kiedyś były dwa różne rejony. Pod wpływem Anglików i Francuzów. Hello, hello. Ja? Dobra. No. Później te dwie części się połączyły w jedno państwo Kamerun, ale ci anglofoni często się buntują, ponieważ są mniejszością. Teraz też tu są jakieś takie niepokoje, dużo wojska. Oczywiście to wojsko turystami się nie interesuje. Nawet prawdziwymi podróżnikami się nie interesuje. Interesuje się tylko anglofonami.
Docieram do Bamedy, największego miasta anglofonów. Szybko znajduję wcześniej wypatrzony na mapie hotel z, mam nadzieję, porządnym gniazdkiem elektrycznym. Gniazdko działa. To dobrze. To dobrze. Kurczę, z takich gniazdek się ten samochód ładował. To jest po prostu niesamowite. Ładuje się. Na szczęście tylko 40% baterii muszę naładować. Bo 60 jeszcze jest, także muszę tą baterię tylko doładować. Pierwszą kawę pijemy tę dzisiejszą jazdę przez to miasto. Wjeżdżam na ostatnią 200-kilometrową prostą do granicy z Nigerią. Wyjątkowo dużo jest na tej drodze checkpointów. Wszyscy zatrzymują. Hello? Hello? You throw this vehicle? Yeah. We not sell it? No sell it. Merci. Droga super. Rekord. 10% baterii zużyte i przejechane 92 km. Jakiś w ogóle rekord niesamowity. Zbliżam się do granicy. Ekok, to miasto graniczne, do którego właśnie wjeżdżam. Jakieś 1,5 kilometra, może kilometr do granicy. Także no, dzisiaj opuszczamy Kamerun i wjeżdżamy, mam nadzieję, do 8. kraju na naszej trasie do Nigerii. Także no. Samochód się na razie spisuje, jedzie, ładuje się, działa. Jeszcze druga połowa trasy oczywiście przed nim, także spory kawał drogi. Trzymamy kciuki. Dobra. Chwila była potu na czole. I to nie dlatego, że to jest klimat tropikalny, tylko dlatego, że nie było pieczątki do karnetu. Na szczęście pieczątka się znalazła. Można jechać do Nigerii. Nie wszyscy jednak wierzą, że pieczątka jest pieczątką. Je peux voir le document douanier, s'il vous plaît. C'est une tata ou c'est une tata ou? Territoire camerounaise. We're going to Nigeria now. Today is a holiday. Yeah. So you should wait until the people come. What It's people? open. What office? Cameroonian? Yes. No, it's What open. is finished? It's finished. The stamp today. The boss stamp. Yeah, this is today. Well, the boss stamped out. This is Today? out. Yeah. 10 minutes ago. We called him. We called him. He come. This is the exit stamp. That's a key. Yeah. Ja jestem na moście granicznym. Pieczątka w paszporcie jest. Muszę teraz przekroczyć tą barierkę tu, ale jakiś korek się zrobił. Zrobić pieczątkę w karnecie. De passage. Tym razem nigeryjską wjazdową pieczątkę. I'm going. How are you? Good to see you. Witam w Nigerii. Udało się wjechać. No, procedura dosyć długo trwała. Mnóstwo odwiedzonych okienek. Znaczy to tak nazywam okienkami, ale to tak naprawdę są ławeczki, gdzie siedzą panowie. No i udało się. Jesteśmy. Wszystko podbite.
legalnie jesteśmy w Nigerii, łącznie z tym oto tu pojazdem. Jedziemy do Ikom, do miasteczka za 22 km i to będzie pierwszy postój na ładowanie maszyny. Drodzy widzowie, afrykański Leaf dotarł do Nigerii, do miasta Iko, tuż za granicą. Po chaotycznym dosyć przejściu procedur granicznych udało się wjechać i tutaj pierwsze miasteczko tuż za granicą. Pierwsze ładowanie ma się tutaj odbyć. Tutaj w tym miejscu jest gniazdko, w tym pięknym pokoju. Tylko trzeba poczekać na prąd, który prawdopodobnie zostanie włączony o 16. Miejmy taką w każdym razie nadzieję. Poinformujemy, jak już prąd będzie i samochód będzie się ładował. Prąd niestety jest z generatora, to jest problem. Nie wiem, czy to wszystko tu wytrzyma, jak podłączy samochód. Jedyna nadzieja w tym jest, że tylko mam 28% baterii do naładowania. Ładuje się. Ze wszystkiego się ładuje normalnie, prawie. Czas na degustację tutejszych kulinarnych specjałów. Okej, to jest Dari. Gary. Gary. Nie fufu, tylko Gary. Gary, okej. Very good. Yeah, very good. No, proszę. 100% chyba. Ale no, 100%. Prawie, jeszcze godzina ładowania została. Nieźle. Proszę. Udało się. Kurczę, to wczorajsze ładowanie było naprawdę niezłe. Co chwilę coś było nie tak. To gniazdko, to prąd, to kabel się grzało. W Nigerii często mogę liczyć jedynie na 3 godziny prądu z sieci energetycznej. Dlatego planuję krótsze dzienne odcinki jazdy, starając się zachować jak najwięcej energii w baterii przed każdym kolejnym ładowaniem. Postoje planuję w hotelach wyposażonych w agregaty, licząc na kilka godzin prądu więcej, co powinno uzupełnić całą zużytą energię. Jadę jedną z głównych dróg w kraju w kierunku miasta Lagos, niegdyś jednego z najniebezpieczniejszych miast na świecie. Przede mną kilka dni drogi i sporo postojów na doładowanie baterii. Okej, dzisiaj pierwszy dzień świąt wielkanocnych i drugi pełny dzień Nigerii. Nigeria to świat kontroli drogowych. Mnóstwo różnych, przeróżnych, przez różne służby i też przez prywatnych obywateli, którzy tak wysuwają takie kolczatki własnoręcznie zrobione w postaci deski i gwoździ na drogę. Na szczęście na razie miałem szczęście co do tych wszystkich kontroli. Dwie bardzo wymagające, więc musiałem chwilę dyskutować, aby nie płacić po prostu łapówki za przejazd. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj z tymi kontrolami drogowymi. Może święta wielkanocne potraktują oficjele afrykańskiego Leafa delikatnie. Nie śpieszę się w sumie, ponieważ dzisiaj jest 1 kwietnia, a 5 kwietnia muszę być w Lagos. Tam na zaproszenie Nissana będę opowiadał o elektrycznych samochodach i o mojej podróży
Pierwszy checkpointik, ile? Po 16 km. To całkiem nieźle, muszę powiedzieć. Chyba to jest checkpoint. Chyba, ale będzie stop. A pista! Oyibo, A pista! I'm fine. We should April Fool. April Fool? Yes, today's April. April. First April. First So, April. April Fool. I wish you April Fool. Happy Easter. April Fool. Chop now go. Oyibo, Poland. Poland. Yeah. You go to Poland. No, yeah. Okay, you're welcome. Bye. Wczoraj właśnie takie smrody, setki były, takie stare Mercedesy, setki były. Na tej trasie tak smrodzą, coś strasznego. W ogóle nie rozumiem, jak to jest możliwe, że one jeszcze żyją, że jeszcze jeżdżą po samochodzie. Realnie albo jeżdżą, albo stoją przy drodze, będąc naprawiane. Mercedes, który ma pewnie z 50 lat. Jeszcze jeździ. Wszystkie są ubarwione w różny sposób. Każdy na jakiś swój specyficzny sposób ubarwia tą maszynę. Hello. Hello. You are welcome. Happy Easter. I wish you the same. Which country? Poland. Poland. Yeah. With this country. This car, yeah. That's good. Yeah. So I'll do Easter for us now. We're going to Lagos to talk about electric cars. Electrical. This is electric car. That's good. We're going to Lagos to talk about it. Lagos. Yeah. Okay. To talk about it with media and officials. To show it to the people of Nigeria. 100. Yeah. Let us take pure water now. Turn. Water. I want something to buy pure water now. Water. See water here, we go buy. Oh. We have only that much water. Okay. Why? Drogi widzu, jeżeli ktoś się Ciebie pyta o wodę, to znaczy nie o taką wodę, tylko o pieniądze na wodę. Przyjąłem taką taktykę, co oczywiście jest prawdą, że jedziemy rozmawiać do Lagos o mediach, z mediami o elektrycznych samochodach i te media zawsze jakoś mają taki wydźwięk wśród tych oficjeli, ale tutaj widać, że i tak coś dla niego trzeba było zrobić. Kurczę, ludzie siedzą na oleju, ludzie. Co chwilę są takie postoje przydrożne. Mnóstwo ciężarówek, śmieci, opon, małych warsztatów, oleju, spalin. Oyila. Hello, happy Easter. You're welcome. Happy Easter. Happy Easter. You're welcome. Yeah. People will do Easter for me. Sorry? Yes, you will do Easter for me. You got blessing from Poland for the Easter. Yeah, blessing. Yes. Hello. How are you? Good, thank you. How are you? Fine. Where are you from? From Poland. Poland. Yeah. That is Warsaw. Oh yes, also. Yeah. Lewandowski. Yeah, Lewandowski. Lewandowski to też dobra strategia. Sorry? Not for us, not this, it's not for Beautiful smile. Hello. Blessing. Good morning. Blessing from Poland. This is Easter celebration gala, do you know? It's Easter time. Yeah. Monsignor, SPO, SPOs, and 3 others. They are ready. Happy blessing from Poland Yes. for this in this beautiful. Blessing is there, water is there, sweat is there, can see sweat. And we need to cool the temperature down. Yes. No, we buy our own. You, this yours. Oh, This your own. We buy our own. a share. No, share, no. No. Oh, okay. No share. We need, So you're not thirsty, really. you see, we need,
We can share water. All right, let's go there. Thank you very much. Happy Easter. All right, Take care. Bye. Łota. Synonim łapówki. Drugi kwietnia 2018 roku i dojechałem pod miasto Benin. Dzisiaj zaledwie 153 km przejechano. Ale mam czas, także jadę spokojnie. No, problem polega na tym, że teraz zostało mi 45% baterii, czyli 55% muszę doładować. I to naładuję przez noc. Całej baterii prawdopodobnie nie naładował, bo prąd dopiero zacznie działać o 6 po południu. No i działa przez te, nie wiem, 12, 13, 14 godzin. Jest tak słaby, że te 10-12 godzin potrzeba na połowę baterii. Więc całej i tak bym nie naładował, więc to jest taka trochę strategia moja, że jadę krótsze dystanse, zostawiając sobie tą rezerwę baterii właśnie na ładowanie. Nie zwiedzam, nie nastawiam się zupełnie na turystykę, na poznawanie. Cel jest jeden i tego celu się trzymam twardo do przodu, tak jechać, żeby dojechać. Jak na razie udało mi się przejechać w ten sposób 7800 km. Całkiem nieźle. To już jest rekord elektrycznego samochodu w Afryce, jestem o tym przekonany. Ale ciężko się jedzie przez Nigerię. To jest właściwie dopiero połowa przejazdu przez ten kraj. Więc nie wiem, co jeszcze mnie czeka. Trochę mam szczęście, że akurat są święta wielkanocne. Bo przed wjazdem do Nigerii straszliwie mnie straszono. Właściwie człowiek się czuł, że ktoś tutaj go zje. No, checkpointów, ludzi, którzy też własne te checkpointy organizują, wrzucają te swoje kolczatki pod koła. Ja jadę główną drogą, więc może też na tej głównej drodze nie jest aż tak źle z tymi checkpointami, jakby było na przykład gdzieś tam na bocznych drogach. To tak właśnie jest, to jest taka loteria trochę. Raz prąd jest, raz go nie ma. Czy będzie, czy nie będzie. So what time they going to put generator on? 6? 6 o'clock? Oh, okay. No worries. Thanks. Prąd się pojawił. Jak widać, światło się włączyło. Wiatrak się kręci. Idę podłączać samochód. I wyłączone w nocy. Jestem w Lagos. Tutaj dotarliśmy kilka dni temu.
No i Nissan afrykański Leaf trafił do salonu. Nie po to, żeby być sprzedany, tylko jest tutaj pokazywany. Jesteśmy tutaj na zaproszenie Nissana z Nigerii i będziemy trochę opowiadać o elektrycznych samochodach, no i o samej podróży elektrycznym samochodem przez Afrykę. Maszyna świetnie się prezentuje, taki czysty to nie był od wyjazdu. Także poopowiadamy chwilę i dalej ruszamy już z Lagos w kierunku granicy z Beninem. Now this is Albert, he's the photographer, and this is Akadi, the driver of the bike. And he is going to tell us how to drive an electric car from one spot to another. Remember, it is socket to socket on the highway. Challenge is very exciting for us, so we wanted to find out if it is possible, to cross the whole African continent in electric car, and that's what we're doing as well. Po 5-dniowym odpoczynku w 5-gwiazdkowym hotelu na ekskluzywnej Victoria Island w Lagos jadę do Beninu, kolejnego kraju na elektrycznej trasie. Na początek jednak czeka mnie wyjazd z Lagos, trochę miejskiego offroadu i walka o wodę. Good morning, master. Yeah, look at the position. Hello, Jama, good morning. That was bad. Morning, sir. Good morning, sir. That was bad. Good morning, sir. Morning. How are you? See, I'm talking to you. It's okay, I'm busy. See, we are the revenue officer. We are want to see your mobile advert. Sorry? You like to see the mobile advert for me? I don't understand, sorry? The mobile advert for this vehicle. Somebody is talking to you. This advert is like when you explain to I don't understand. See, you are not. That's up with you. Go. Well, we like to drink water. Let's move. Let us drink water. Give me some money to buy. Oh, no, it's water. That's not what I mean. Oh, What is this? water. No? I can't take your water. Give me and let me buy some. Oh, no. Don't worry. Water. Właśnie jeździ przez Lagos. Jak ja mam przejechać tutaj? Zobaczę tempo jednak. Ja pierdzielę. Masakra. Masakra. Dziewiąty kraj właśnie odwiedzamy. Właśnie wjechaliśmy do Beninu. Witam w Beninie, 9. kraju na trasie. Po przejechaniu 8223 km dojechaliśmy do Beninu. Wszystkie formalności załatwione, bez problemu.
godzinka na granicy, także poszło łatwo i jesteśmy tutaj